Cześć, w kolejnym odcinku vloga, pierwszym odcinku tego typu, bo nie będzie o jeździe na motocyklu. Część z Was na pewno zauważyła, że jakiś czas temu zniknąłem i z YouTube'a, i z Instagrama. A dla tych, co nie zauważyli, mówię, że około końca marca zniknąłem w ogóle z social mediów, bo nie miałem do nich ani siły, ani chęci. Wszystko przez to, że zmagam się z depresją. To jest trudny temat dla mnie, ale postanowiłem się z Wami tym podzielić. Co się działo ze mną tak naprawdę przez ten czas i też wcześniej, bo to nie jest tak, że się zaczęło wtedy, kiedy zniknąłem. Stan się jakby był płynny. To postępowało. To był proces, tak jak wychodzenie z tego też jest procesem. Nie miałem siły do pracy. Praca polegała na siedzeniu przy komputerze, klikaniu w Excela, jakichś tam formuł, raportów, dziwnych rzeczy, które nie powinny mi zajmować głowy, a zajęły 120% mojej energii życiowej. Zamiast skupić się na tym, co jest tak naprawdę warte, na rodzinie, na żonie, jako partnerce. Zabrało mi to po prostu energię do życia takiego normalnego, w większości normalnego. Nie miałem motywacji do tego, żeby cokolwiek zrobić, zmontować film, czy zrobić coś produktywnego w domu. Po prostu nie było na to energii. Nie miałem siły nawet wstać z łóżka, zrobić sobie kawę, czy śniadanie. Nie sprawiało nic przyjemności takiej, żeby chcieć coś zrobić, że jest fajnie, że do wszystkiego się zmuszałem. Co też powodowało spadek tej energii dalszy, bo chciałem wrócić do tego, jak funkcjonowałem wcześniej, a się nie dało. Po prostu nie było na to miejsca. Zorientowałem się o tym, że coś jest nie tak dopiero w momencie, kiedy poczułem lęk przed komputerem, przed zadaniami, które przede mną stoją, przed pracą w taki normalny sposób. I ten lęk przed komputerem trwa do dzisiaj. Najnormalniej w świecie boję się siąść do komputera i zrobić coś bardziej zaawansowanego niż przejrzenie strony sportowej. Nie ma ciekawości świata, nie jestem w stanie siąść do DaVinci, żeby zmontować film. Chociaż próbuję. Zajmuje to dużo więcej czasu niż do tej pory. No i też pochłania trochę więcej energii niż wcześniej. No ale lęk przed komputerem dalej jest. Nie wiem, jak będzie wyglądał mój powrót do pracy, bo on wkrótce nastąpi, a nie jestem w stanie wykonywać czynności, które z tą pracą są ściśle powiązane. Najbardziej dotkliwym dla mnie i dla mojego otoczenia były wahania nastrojów. Wiecie, to jest sinusoida. Raz się czuję ok, dobrze mi z tym, co robię, dobrze mi z tym, jak się czuję. Czuję, że wychodzę na prostą, a później przychodzą 2 dni takiego zjazdu energetycznego i nastrojowego, że 2-3 dni jestem wyjęty z życia. No i to obciąża i mnie, i moją rodzinę, i wypala i mnie, i moją żonę. Brakuje nam już do tego cierpliwości, mnie i jej, a to już jest słabe. Trzeba wiele pracy, żeby to wszystko jeszcze posklejać. Czułem się też przez ostatnie miesiące samotnie. Byłem jak w takiej bańce, która filtruje wszystko. Emocje, uczucia, chęć do rozmowy i wiem, że to mogło być odebrane, że jestem burakiem i że nie zależy mi na niczym, a tak naprawdę
to był mechanizm wycofywania się z życia. Pół roku temu przyszło właśnie to załamanie. Wiązało się ono z postępującą chorobą od w sumie dawna, a sięgnęło dna właśnie pół roku temu i od razu całe szczęście dzięki interwencji mojej żony zacząłem psychoterapię. Pomaga ona w dużym stopniu poradzić sobie z tym, co się dzieje w głowie. No ale odgrzebuję też rzeczy, które były zakopane w jakichś szufladkach głęboko, w ogóle nie powinny ujrzeć światła dziennego, a teraz to wszystko wygrzebujemy i raz kurczę, źle mi z tym, ale jak się poukłada w głowie to, do czego się dokopujemy, to pozwala to złapać do tego dystans i coraz więcej takich rzeczy mam przepracowanych i to gdzieś kieruje mnie na dobrą stronę. I prowadzi do tego też, że zaczynam dostrzegać, że sam siebie zaniedbałem, że właśnie nie wiem, co bym chciał robić, na co mam ochotę, jakie są moje potrzeby. To zaczynam dostrzegać dopiero, odkrywać w sobie. Czasami ciężko to wyartykułować, ale no, staram się to zrobić. Zacząłem szukać tej swojej drogi na nowo, gdzieś fotografować, trochę w inny sposób, gdzieś właśnie troszeczkę inaczej nagrywać filmy z podróży. Nie zawsze to wychodzi, bo jednak troszkę się krępuje, jak ktoś jest obok. Ale to jest chyba naturalne do wyćwiczenia. Głównym zadaniem przy wychodzeniu z tego dołka i z choroby jest to, że muszę odbudować też relacje z rodziną, z żoną, z przyjaciółmi, bo czuję, że ich po prostu zaniedbałem i trzeba na nowo odbudować i posklejać. No i z tej psychoterapii najważniejsza rzecz to jest to, że żadna jazda na motocyklu, bieganie, słuchanie muzyki, zbieranie szyszek czy inne hobby nie zastąpią tej psychoterapii. To jest tylko element wychodzenia na prostą, gdzieś złapanie przyjemności z czegoś, natomiast żeby to wszystko przepracować, trzeba się komuś wygadać. Komuś, kto pokieruje tą rozmową, kto znajdzie jakąś furtkę do odkrycia tego, co tak naprawdę w głowie siedzi i co blokuje myśli i co powoduje ten stan depresyjny. No a żadne hobby na to nie odpowie. Polecam gorąco tą psychoterapię, bo rzeczywiście działa. Do tej pory mi się wydawało, że to kurczę, no jak gadać z kimś, kto jak w piosence Tako, że jakiś znachor, co mi powie. No ale widzę, że jest wiele rzeczy, które są już przepracowane i ułatwiają funkcjonowanie. Pozwalają się może nawet trochę wyluzować, bo stres, i presja, którą czułem do tej pory po prostu wypalała, a teraz troszeczkę więcej na niektóre rzeczy mam wywalone. I na koniec chyba clue tego wszystkiego, że depresja to nie jest choroba, której musimy się wstydzić. To jest choroba, która jest do przezwyciężenia w zasadzie tylko dzięki relacjom z rodziną, z przyjaciółmi. Jest w stanie tylko zrobić relacja z przyjaciółmi, z rodziną, gdzieś może właśnie z psychoterapeutą, żeby się wygadać. I nie można się wstydzić tego, że coś jest nie tak, bo wtedy się nie poprosi o pomoc. Jeśli już czujecie, że coś jest nie tak,
jakieś pierwsze symptomy, że to może być depresja, to od razu poproście o pomoc. Nie czekajcie, aż się będzie rozwijało, bo im dłużej czekacie, tym trudniej jest z tego wyjść, dłużej będzie trwało. A jeśli czujecie jakąś potrzebę zrobienia sobie krzywdy albo wylogowania się z życia, to błyskawicznie proście o pomoc. Są numery alarmowe, pod którymi są ludzie, którzy są w stanie pomóc. Warto przedzwonić, zgłosić się właśnie na jakąś terapię, leczenie. Nie tylko, żeby się wygadać, ale też farmakologiczne, bo to jednak jest też ważne w tym wszystkim. Są telefony alarmowe, są fundacje, są poradnie psychologiczne, które Wam pomogą. Nie poddawajcie się tak łatwo. Trzeba dbać o swoje zdrowie psychiczne, nie dać się pochłonąć jakimś rzeczom, które nas wypalają, tylko zluzować, poprosić o pomoc i doprowadzić to do jakiegoś tam pozytywnego finału, bo jest jednak dużo rzeczy na tym świecie, które jeszcze warto zrobić. Mam nadzieję, że ten film komuś pomoże, komuś może zaświeci się lampka, że u niego też coś jest nie halo. Jeśli czujecie, że coś jest nie tak i chcecie się z tym podzielić, śmiało piszcie, wymienimy się doświadczeniami. Może to pomoże i mnie, i Wam. Jeśli czujecie się ok i wszystko jest dobrze, też dajcie znać, bo może to też pomoże innym w dostrzeganiu pozytywów. W depresji się nie widzi pozytywów, widzi się tylko te negatywne rzeczy. Trzeba się z tym podzielić, wtedy jest zdecydowanie łatwiej. Dajcie znać, czy u Was wszystko w porządku. Jeśli nie, to oczywiście też dawajcie znać, szukajcie pomocy. Trudny to był odcinek. Mam nadzieję, że będziecie w stanie o siebie zadbać lepiej niż ja, bo przez ostatnie 2 lata zdecydowanie przeoczyłem wszystkie symptomy, które organizm i głowa dawały. No i przede mną długi proces jeszcze wychodzenia na prostą. Będzie to też trudny czas na pewno. Mam nadzieję, że następny film będzie już bardziej poświęcony albo fotografii, albo jeździe na motocyklu, albo i tym, i tym. Do zobaczenia, mam nadzieję, wkrótce, że uda mi się coś z tym zrobić. Do zobaczenia. Cześć.